To były śmieszne pieniądze, dosłownie. To, co, nie wiem, kosztowała płyta, nie wiem, powiedzmy 500 zł, tak? To dla mnie było, nie wiem, pójście na lody albo coś tego typu, tak? To było taka była przebitka, więc ja kupowałem płyty polskie tego ogromnej ilości. Między innymi też kupiłem jazz, chociażby Winobranie. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Dziś odcinek z wyjątkowym gościem, Sidney, pierwszy raz na kanale, uwaga, gość z zagranicy i niebywały gość, gość, który łączy muzykę z literaturą, bo z zawodu jesteś tłumaczem. No, tłumaczem jestem z zawodu, to mój pierwszy zawód, tak, to wyuczony jeszcze dawno temu w Chorwacji, tak, no bo co to ukrywać, a właściwie chyba Jugosławii trzeba powiedzieć, bo stamtąd, tak. A drugi mój zawód to ogólnie jestem socjologiem, bo jestem po studiach socjologicznych w Łodzi. Ale tłumaczenie, tak, podstawa dzisiaj. To jest absolutnie totalna pasja, to jest cały mój świat w tej chwili, wiesz. Mieliśmy rozmawiać o muzyce, a tak naprawdę... A zaczęliśmy od literatury. Tak, zaczęliśmy od literatury, ale może być, to jedno i drugie jest moją pasją ogromną, tak. No ale co było pierwsze? Książki czy winyle? Najpierw były winyle, najpierw była muzyka. Już jako 10-letni chłopiec, tak, no dorastałem. Wiesz, winyle były, no to było taki, jakby to powiedzieć, no one były dostępne. To nie jest jak dzisiaj, tak, że tam MP3 albo jakieś inne cuda. No, były winyle i tak się zaczęło, tak. Wiesz, jak rozmawiamy o winylach, to ludzie mnie zawsze pytają, masz tą pierwszą płytę, którą kupiłeś? No nie mam. Gdzieś tam właśnie tą absolutnie pierwszą płytę, pamiętam, którą to była, to był singiel. I nie mam, wymieniłem się na jakąś inną i to taki wielki żal mi pozostał, że nie mam. A co to było, pamiętasz? Tak, pamiętam. To był utwór, który się nazywał Uraz Diel jak te lubim. Takiego piosenkarza George Balaszewicz. On pochodził, nie żyje niestety, COVID. Pochodził z Nowego Sadu w Serbii i nagrał taką śmieszną piosenkę. Ona mi się tak spodobała, wyobraź sobie, że kupiłem płytę, jeszcze gramofonu nie miałem. Ja też najpierw miałem płytę, a później dopiero gramofon. To jest chyba logiczne. No nie wiem, jakoś tak wymusiłem na rodzicach, jak kupiłem płytę, no teraz choroba, może i gramofon mi kupić, nie? Tak było. Z rozmów naszych prywatnych też wiesz, że ja mam ogromną miłość do Jugosławii, taką mam nostalgię, tak. Ale nie chcę tutaj całego odcinka robić o Jugosławii, ale zawsze mnie to bardzo, bardzo zastanawiało, interesowało, dlaczego ta muzyka jugosłowiańska była tak popularna w demoludach. Bo to, co w Jugosławii się tworzyło, szczególnie ta nowa fala, tak. Która po prostu później w Polsce, czy tam w innych krajach, oczywiście tych bloku komunistycznego się pojawiała, no to była nowa jakość, absolutnie nowa jakość. Czy to miało wpływ na to otwarcie granic, które wy mieliście, te paszporty? Tak, zdecydowanie. Jedno, drugie, myślę, że też miał dostęp do instrumentów, dobrych, jakościowo instrumentów, co muszę przyznać, że na początku lat 80. naprawdę tylko jacyś zawodowcy mogli mieć gitary Fender, czy jakiś Gibson, czy inne jakieś sprzęty. Wówczas wtedy bardzo, bardzo popularny Yamaha DX7 klawisz. Co w Jugosławii, owszem, było drogie, bardzo drogie były instrumenty, ale były dostępne. Można było pojechać, kupić ten instrument, przeprowadzić. Była giełda instrumentów i tak dalej. Myślę, że to też jest jeden z tych czynników. Chociaż, wiesz, odpowiedź na to pytanie jest bardzo skomplikowana i nie jest taka prosta, dlatego że, powiem Ci, dorastałem w latach 80., sam początek lat 80., miałem 14, 15, 16 lat, kiedy ta nowa fala, kiedy ona wybuchła, nagle się zrobiło mnóstwo zespołów. Każde miasto miało właściwie swój zespół, jakieś, nie wiem, pomieszczenia, gdzie te zespoły ćwiczyły, gdzie to było organizowane. W tym Osieku, z którego ja pochodzę, to jest teraz, w tej chwili, 4. co do wielkości miasto w Chorwacji, ale któreś tam 30, któreś w Jugosławii. To jest miasto, które miało 120 000. Czyli nieduże. Nieduże, ale wówczas, w te lata 80., tak, to było 15 zespołów grało w tym mieście. W Zagrzebie było jeszcze więcej, w Belgradzie jeszcze więcej, tak, w Sarajewie i tak dalej, nie? I to była ogromna jakieś, nie wiem, co wstąpiło. Niektórzy ludzie, wiesz, mówią, że to było związane ze śmiercią Tity.
tego przywódcy tego politycznego, że wtedy jakoby te wszystkie jakieś, nie wiem, blokady, które były, nagle to wszystko pękło I ruszyło. i ruszyła muzyka. Pękła ściana jakby. Jakby tam powiedzmy tak, no dostaliśmy tą jakąś wolność, no dobra, niech będzie wolność, bo wiesz, dla mnie muzyka to wolność, tak? Tak. No i zdarzył się taki moment, chociaż jedna z ważniejszych płyt tej nowej fali tak naprawdę powstaje w 1979 roku. Czyli jeszcze jak żyje Tito. Jeszcze jak on żyje, tak. I to jest płyta zespołu Azra. Tutaj w Polsce możecie znać Azrę z dwóch utworów. Pierwszy to jest ten prawdopodobnie najsłynniejszy utwór Polska w moim sercu, Polska w moim sercu, które jeżeli kiedykolwiek jestem w radio, to zawsze proszę, żeby ten utwór był wypuszczony, no bo mówię o Polsce. Tak? Tak. Natomiast drugi utwór, on się nazywa Balkan, ale wersja polska nazywa się Sługi za szlugi. Którą wykonywał Maciej Maleńczuk. Maleńczuk, tak. I to jest przerobione jest, tak. I powiem Ci tak, była taka sytuacja była, że był rok 79, była bodajże wiosna, albo może już lato było. I przyjechał do mnie mój wujek, czyli brat mojej mamy, i przyniósł magnetofon taki szpulowy. I z tego magnetofonu nagrał jakąś audycję radiową. I mówi, choć posłuchajmy to razem, podłączyliśmy to pod jakiś tam wzmacniacz i słuchaliśmy i nagle jakaś dziwna muzyka, coś niebywałego, taki rockowe, taki zadzior. Ja mówię, wujek, co to jest? A on mówi, ty wiesz, to jest jakiś nowy zespół z Zagrzebia, one się chyba Azra nazywają. I to był pierwszy raz, że ja usłyszałem Azra i powiedziałem, o, to jest coś nowego, tak? Za Azrą poszło, tak? Poszły te wszystkie nowofalowe zespoły. Słuchaj, jakbyśmy teraz wymieniali ich wszystkich, to nie skończymy. Ja wiem, ale każdy właśnie zawsze wskazuje tą Azrę. Tak, to jest, znaczy, wiesz, przed Azrą, to też tak nie jest do końca. Azra to był taki początek, taka nowa fala, takie coś nowego. Natomiast musisz pamiętać, że przed Azrą było Bielodugme, czyli Goran Bregowicz. Tak, zespół popularny też w Stary Polsce. Mistrz, tak, w ogóle Stary Lis i tak dalej, nie? Który popularny w Polsce, nie tylko ze względu na Kaję i to, co robił jako Bielodogmę. Jako Bielodugme, jako Tak, Biały Guzik. Biały Guzik. Tak. On był przed tym. Był zespół Ribla Czorba, Bora z Belgradu. To zresztą znasz, cenisz bardzo i tak dalej. Tą część historii znasz. To nie było tak, że tam przed tą nową falą nic nie było. Była muzyka rockowa, była muzyka progresywna. Istniały zespoły, chociaż jeden z moich ulubionych, na przykład Leb i Soul, czyli Chleb i Sól z Skopje, z niesamowitym gitarzystą, z Władkiem Stefanowskim, tak? Ale ta nowa fala, ona ruszyła. Tito umiera 4 maja 80 roku. I to jakby to było takie otwarcie jakieś tam i tak wszystko to popłynęło, tak? 81 rok, jeżeli się nie mylę, powstaje jedna z najważniejszych płyt, to jest Packet Arrangement. Pokazać? Pokazać. Mamy ją gdzieś tutaj, tak? O, jest Sinisza przygotowany z płytami. Packet Arrangement. Płyta, tu jest napisane cyrylicą Beograd, jest zdjęcie Belgradu i na odwrocie są to 3 zespoły belgradzkie. Tak? Jeden bardzo znany w Polsce, Elektryczny Orgazm, drugi się nazywa Idoli, którego znowu w Polsce znamy poprzez przeróbkę utworu Malciki. Zresztą tak samo się nazywa, tak? Tak. Oraz prawdopodobnie najbardziej chyba niedoceniony jednak zespół Charlo Akrobata, który tak naprawdę to był trio, czyli gitara, bas, bęben, który po nagraniu tych 3 utworów na tej płycie i jednej płyty długogrającej po prostu się rozpadł, tak? Pokażmy do kamery. Pokażmy do kamery, tak? Bo to jest płyta też chyba już unikat, tak? No raczej tak. To jest wersja pierwsza. Nawet wydaje mi się, że ta płyta była dodrukowywana. Jugoton słynny. Tak, Jugoton, tak. Ta płyta była wielokrotnie... Bardzo zdarta od słuchania? No nie. Całkiem jeszcze zgrabnie gra. I bardzo ją lubię, chociaż przyznaję się bez bicia, wiesz, bo to dawno nie słuchałem, dawno nie grałem, tak? Ale skoro już jesteśmy, to jest ta pierwsza płyta Azry. Właśnie. To jest Azra.
Pierwsza płyta i tu się znajduje ten utwór, ja teraz bez okularów troszeczkę, ale nazywa się Krwawa Mary, czyli Krwawa Mary. No, po prostu. Dużo mówić, tak? Słuchajcie, co jest ciekawe, na tym zdjęciu, nie wiem czy widać, tak? To jest Zagrzeb. To jest miejsce obok dworca autobusowego. Niestety to miejsce już nie istnieje, ale wiele razy jak byłem w Zagrzebiu, przyjeżdżałem tą ulicą i zawsze tak powoli jechałem samochodem, żeby poznać to miejsce, gdzie panowie tutaj sobie stoją i to zdjęcie robią. I to taki wielki, ogromny mam sentyment, wiesz, do tego jednego miejsca. Ono już nie istnieje. Niestety tu jest teraz jakiś sobie sklep. Ludzie robili tam zdjęcia, tak jak na pasach w Abbey Road? Nie, to nie. Nie, aż tak. Aż tak kultowe nie było. Aż tak kultowe nie było. Natomiast to jest miejsce, które się znajdowało bardzo blisko tego miejsca znajdowała się pokój, gdzie oni mieli po prostu, gdzie ćwiczyli. Sala prób była, tak? No i ten fotograf, robimy zdjęcie, no to chodźmy, no gdzie? No stańmy tu, no to już, tak? No to stoimy, tak? I też o tym na przykład nie wiedziałem, dopóki mi ktoś nie pokazał, patrz, no tu była Azra, wiesz, tu robili zdjęcie, nie, to jest to. Nie bywałem. Tak, no, tak, to jest ta pierwsza. Według mnie od tego się zaczęło. No pewnie jacyś fachowcy, tacy zawodowcy, co to się zajmują krytyką muzyczną, może by no to zobaczymy w komentarzach później, tak? Tak, i teraz wiesz, to twoje pytanie, wracając do twojego pytania, dlaczego to było takie ważne? Myślę, że to chodziło o jakość. Ta naprawdę jakość była niesamowita jak na tamte czasy. Pamiętajmy, że to są czasy analogowe, czyli nagrywanie muzyki. To nie jest dzisiaj komputer poprawić trochę, tu zetniesz, tu dodasz trochę wokalu, tu jakiś tak. Nie, to wszystko musiało iść na żywo, wszystko musiało być nagrywane po prostu w analogowy sposób, tak? Tak jak powiedziałeś, że mnie interesuje literatura, mnie zawsze w muzyce interesowała ta część tekstowa, tak? To dla mnie zawsze było ważne, tak? I niektóre zespoły miały bardzo, bardzo bogatą muzykę, tak? Chociaż tekstowo nie było to, powiedzmy, jakiś tam idoli jako zespół. Byli bardzo ciekawi muzycznie dla mnie, tekstowo mniej, ale im dalej ten zespół idoli się jakoby rozwijał, to poprawiała się jakość tekstów, poprawiała się ta poetyczność, jeżeli można tak powiedzieć, tak? I nagle się tu okazuje, że oni potrafią napisać dobry utwór, potrafią napisać śmieszny utwór i bardzo poważny utwór. Zawsze podaję przykład utworu, który się nazywa Kenozoik. Nie wiem, czy dotarłeś kiedykolwiek do tego. To jest utwór, który ma bardzo zakręcony tekst, którego ja czytałem wielokrotnie, słuchałem wielokrotnie i powiem Ci tak, do dzisiaj nie wiem, o czym jest. Ja mam swoje wyobrażenie, o czym ten utwór jest. Według mnie to jest utwór o miłości młodego chłopaka i starszej kobiety. Muszę posłuchać, no, trzeba posłuchać, tak. Bo wydaje mi się, że tam jest slang belgradzki wpleciony i tam jest kilka wątków. No dobra, zostawmy to. Myślę, że chodziło o jakość. Ale słychać specjalistę. No specjalistę. Wiesz, słychać jak żyje człowiek, słuchajcie, to jest 40 lat minęło od tego. Jak żyjesz z tym całe swoje życie, tak, i słuchasz, wiesz jak to jest. Pewnego dnia kupisz płytę i ją słuchasz, nie? I no, fajnie jest. Ale potem za miesiąc słuchasz ją ponownie i odkrywasz coś nowego. Ale tak samo jest z literaturą. Tak samo jest z literaturą. I teraz pomyśl, po 10 latach ponownie słuchasz. Po 20, po 30. I odkrywasz ciągle coś nowego, jakościowego, dobrego, tak? Jakąś warstwę i to samo jest z literaturą, tak? Czytasz, nie wiem, jakąś tam książkę, Mistrz Małgorzata, nie będzie, tak? I jedna rzecz, za 10 lat czytasz ją ponownie i odkrywasz coś innego. Ja tak mam kilka takich właśnie ulubionych swoich i książek, i płyt, do których, tak jak powiedziałeś, wracam co kilka lat i myślę, że doświadczenie życiowe, pewne przeżycia pozwalają mi inaczej właśnie spojrzeć, tak? I te książki są, czy tam te płyty są dla mnie takie wielopoziomowe wówczas. Tak. I wtedy właściwie, słuchaj, wtedy zaczynasz doceniać tą sztukę, ja to nazywam artyzm. To, co jest tak naprawdę ten artysta chciał nam powiedzieć, tak? Tą jakąś głębię, którą to posiada, tak? Wspominałeś, że dorastałeś muzycznie w latach 80., tak? Tak.
początki lat 80. Początki, tak, bardzo początki. Czyli tak naprawdę można jeszcze powiedzieć, załapałeś się na tą złotą erę audio, czyli gramofony, Tak. to były te podstawowe nośniki. Tak, absolutnie, tak. Kaseta Znaczy była urządzenia, jeszcze, a nie tak. nośniki, bo nośnikiem Tak. to jest płyta To jest winylowa. płyta, tak. Tak. Czyli kasety jeszcze Kasety, były popularne w Jugosławii? Bardzo były popularne, tak. A płyta winylowa bardziej czy mniej wówczas? Znaczy, wiesz co, płyta winylowa była droższa niż kaseta, no to wiadomo, tak, no to większość ludzi, którzy posiadali i chcieli słuchać muzykę, no to kasetę jednak, bo wiesz... No ekonomia. Ekonomia, to prosta rzecz, poza tym można było sobie zabrać ze sobą do samochodu, tak, no Tak. to już gorzej, nie? No wy mieliście niezłe auta. No, to inna sprawa, nie? No No właśnie. może tak, inne, po prostu inne. Tak? Lepsze. Lepsze, no. No takie czasy były, no co zrobić. Tak. Wiesz co, jak to się rozwinęło? Widzisz, jaka jest różnica pomiędzy tym, co było w tej Jugosławii, tak? To już Tak. nie ograniczajmy się do Chorwacji, tak? To są te czasy, kiedy istniała Jugosławia, tak? Było kilka firm, tak jak tutaj był Tom Seal, Pronit, pomóż mi. Polskie nagrania, Polskie Tom nagrania, Press. tak? To tam był ten najsłynniejszy, ten Jugoton, Jugoton. tak? Potem była RTB, czyli firma z Belgradu, która robiła płyty. Było RTL, jeżeli się dobrze pamiętam, z Lubliany, Discoton chyba było z Sarajewa. To były takie firmy, które wydawały te płyty w ogromnych nakładach, nie? I co jest ciekawe, wiesz, bo dużo było zagranicznych płyt. No właśnie, o to Nie chciałem skupiano zapytać. się na tej muzyce czysto jugosłowiańskiej, wiesz, i było muzyki rockowej, bo to wtedy była popularna muzyka rockowa, Tak. wiesz. Na przykład, jaki był dla mnie, teraz jak myślę o tych czasach, wiesz, jaki był mankament? Był bardzo trudny dostęp i było bardzo mało muzyki jazzowej. Tak? Ona była, to nie jest tak, że teraz nie było, nie? Można było kupić płytę Armstronga, czy jakiegoś tam innego artystę, ale ogólnie to było bardzo taki słaby dostęp. Natomiast była muzyka rockowa, która nas ukształtowała, ciebie prawdopodobnie tak samo jak i mnie, chociaż może trochę inni artyści, nie? Inne czasy, ale No ale też bariera językowa. bariera językowa. Przede tak. wszystkim, dzisiaj jak Tylko- ja poznaję, to jest duża bariera językowa. To znaczy, co chcesz powiedzieć? Że... Ja nie znam chorwackiego A, w tym znaczeniu, i rozumiem. bardziej na czuja, coś mi się podoba, No tak, albo tłumaczę. no tłumaczę, tak. No, a jest to tłumaczenie koślawe. No, jest Na jakie pewno. jest, tak, ale i tak lepiej wiesz, więcej wiesz niż nie wiedzą, absolutnie. Ale właśnie ten wątek, który mówi, że mieliście dostęp do muzyki zachodniej, bo mieliście licencję. Mieliśmy licencję, Tak. tego było sporo, naprawdę, począwszy od tych zespołów typu Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatlesi, wszystkie płyty Beatlesów wyszły. Quincy Jonesa mam nawet, Quincy Michaela Jonesa. Jacksona No, mam. Z o czym Jugotonu mówię, tak, właśnie. o czym Quincy mówimy, Jonesa, tak, znaczy- Rolling Stonesów Tak. mam z Jugotonu. Znaczy, takie totalna klasyka muzyki rockowej, ona była dostępna szeroko, nawet te płyty były wielokrotnie znawiane. To nie jest tak, że były raz wydane, były raz po 4, po 5 razy były tłoczone. Tak? Czyli duże nakłady. Bardzo duże nakłady były robione, tak. Jedna ciekawostka taka, na przykład kiedyś to oglądałem program z moim imiennikiem, ze Siniszą, który się nazwisko ma Szkarica. Takie strasznie dziwne. I on był w latach 80., był jakoby prezesem tego Jugotonu. I padło kiedyś pytanie, jak to się stało, że w Jugosławii ta muzyka, nowa fala, punk, to wszystko było, a jak to się stało, że nie została wydana najsłynniejsza płyta punkowa, czyli Sex Pistols. A on powiedział, że on miał już kupioną licencję, już miał zamówiony tak zwany winyl, tak? Czyli to Tak. plastyk, którego trzeba było. I była jakaś komisja, która się zajmowała, no, czy to może teksty są może nieodpowiednie. Coś jak cenzura w Jaka Polsce. cenzura? I cenzura powiedziała, nie, koniec. I on mówi, i przepadło. I kupiliśmy, nie udało nam się tą płytę. Tak, ja na przykład, widzisz, zadziwiająca rzecz. Po raz pierwszy przesłuchałem na moim gramofonie płytę Sex Pistols, tą jedną, jedyną Nevermind the Bollocks, dopiero w 2017 roku. Późno. Wyobraź sobie, bardzo późno. Słuchaj, ja tą płytę kupiłem, o dziwo, w Biedronce. Za 70 zł. Tak, ja też ją mam i też z Biedronki mam Też z jedno. Biedronki. Jedno wydanie mam z Biedronki No. i jedno mam inne. I teraz, wiesz, który to był? 76 rok. Tak. Ja 40 lat później to przesłuchałem po raz I jeszcze w pierwszy. dyskoncie spożywczym. Tak, W dyskoncie markecie spożywczym, nie? spożywczym. No to jest Ale- chichot historii. Tak, Absolutny. Ale jeszcze chciałem Cię dopytać bardzo o to, że
Wspominałeś, że u Was był ten boom na muzykę rockową, która wychodziła właśnie na płytach winylowych. Mówiłeś, że był problem z jazzem. No w Polsce też był problem jakiś z jazzem, na pewno, dlatego, że to wychodziło w małych nakładach. Ta cała seria Pol Jazzu. Zresztą to jest zauważalne dziś, jak ludzie próbują zebrać tą kolekcję, ceny, jakie są tych płyt. Ale okej, pomijam to, bo to jest logiczne i jasne, ale ja na przykład bardzo odkrywam jazz jugosłowiański, połączony z funkiem, z soulem, z elementami disco. Byli tacy artyści, ale wszystko mam na represach jednak. No właśnie dzięki Croatia Records, byłego mówiłego Tonowi, bo zaczyna to wychodzić, zaczyna to być odkrywane i uważam, że kurczę, no kawał jazzmenów tam było. Było, tylko wiesz co, no, powiem Ci tak, moje odczucia są na przykład inne, tak? Ja na przykład znam polski jazz o tyle o ile, tak? No też nie mogę powiedzieć, że jestem fachowcem, tak? Ale odkrywałem polski jazz, przyjeżdżałem do Polski. Patrz, ja pierwszy raz byłem w Polsce, w 1987 roku przyjechałem, tak? I wtedy płyty winylowe były tak dla mnie tanie. W Polsce? Radku, tak. W Polsce. To były śmieszne pieniądze, dosłownie. To, co, nie wiem, kosztowała płyta, nie wiem, powiedzmy 500 zł, tak? To dla mnie było, nie wiem, pójście na lody albo coś tego typu, tak? To było taka była przebitka, więc ja kupowałem płyty polskie tego ogromnej ilości. Między innymi też kupiłem jazz, chociażby Winobranie, chociażby piękny album Damisłowskiego. Kupiłem, pomóż mi, gitarzystę już nieżyjącego, dobra, nie przypomnę teraz sobie, jazzowego, muzykę rockową, Manam, Perfect, te wszystko, co wtedy tak wychodziło u nas na bieżąco. Tak, na bieżąco, to wszystko gdzieś tam, wiesz, gdzieś jest na tych półkach, tak, jeżeli tego nie rozdałem kolegom, którzy pozbywali się swojej kolekcji płyt. To jest taki, wiesz, wielki taki żal mieli do siebie, że w jednej chwili się pozbyli kolekcji płyt, przerzucili się na kompakty, a teraz zbierają to z powrotem. Nie? No i tak jak już wspominałeś, że niektóre tytuły polskie Sinisza miał w 4 kopiach i teraz dzięki swojemu dobremu sercu. Tak, to moi koledzy teraz mają. Tak. Teraz twoi koledzy SBB mają. chociażby. Tak, chociażby SBB. Chociaż powiem Ci, jest to taka ciekawostka. Połowa lat 90., jak już zamieszkałem w Polsce, tak, i ludzie się pozbywali tych kolekcji płyt. Nie były te duże kolekcje, to 10, 20, 30, 40 NSP, tak. I ja to po prostu brałem od ludzi, oni chcieli to wyrzucić na śmieci. Ja powiedziałem, nie, ja to przygarnę, tak, przygarnę. I taka ciekawostka, zauważyłem, wiesz, że dwie takie prawidłowości. W tych takich małych kolekcjach płyt zawsze się trafiała jedna płyta taka inna, bardzo ciekawa, inna niż wszystkie pozostałe i prawie w każdej kolekcji była jedna polska płyta rockowa. I teraz pytanie, jak myślicie, która? Płyta Perfektu, ta biała z tym napisem Perfekt. Słuchaj, ja w jednej chwili bodajże chyba miałem 7 kopii. Z tylu kolekcji dostawałem tą płytę, tak? Ludzie się tego pozbywali, nie? I to jest, wiesz, o jaką płytę chodzi, tak? To jest bodajże koncertowa płyta i tak dalej. Tak, nie? tak, live. Tam jest nie patrzę FK, i tak tak. dalej, tak? Nie? W ogóle dobrze nagrana, fajnie. No, to pomijam, tak? Ogólnie to były dobrze nagrane płyty, tak? Lubiłem bardzo, wiesz co, bardzo ogromne, takie naprawdę wielkie zaskoczenie dla mnie zrobił polski zespół Republika. Szczególnie ta płyta Nowe Sytuacje. To było takie bardzo jak na tamte czasy, takie może nie zaawansowane, ale takie nowoczesne brzmienie, nowoczesne granie. Wiesz, ja nie znałem wtedy języka polskiego, ale sam sposób wymawiania słów przez Ciechowskiego, to nowe sytuacje, nowe orientacje, no to akurat... Czułeś tą poetyckość. Tak, czułem tą poetyckość, chociaż ja nie znałem języka polskiego na tyle, żebym cokolwiek mógł z tego zrozumieć. Tak dopiero później, wiesz, docierałem do tego, jaka jest tu poetyckość, moi przyjaciele, biała flaga i tak dalej, i tak dalej. Ale to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ta płyta. No i oczywiście głos Kory, ale no to jest inna historia, tak. No, masz fajne wydania Kory i Manamu, tak, jest. Pokazać może, co? To za chwilę pokażemy, więc dobra. Oglądajcie do końca, oglądajcie dalej, bo za chwilę będą winylowe smaczki z kolekcji Siniszy. Czyli zacząłeś słuchać Republiki, nie znając jeszcze polskiego? Tak, to było dziwne. Nie? To był 87.
jak wspominałeś. I tak, w 87 po raz pierwszy byłem w Polsce, A, tak? pierwszy raz. Tak, i wtedy kupiłem płytę Republiki, normalnie w sklepie to można było kupić bez najmniejszego problemu i nie tylko zresztą, tak? I wracałem, Kult na przykład słuchałem, O. Kult, tak? I, A co Cię skłoniło w ogóle do przyjazdu do Polski? Miłość w studiach? Tak, no miłość, tak. A miłość, no. Miłość, tak. Polskie kobiety. No polskie kobiety. Co Znaczy tu polska dużo mówić. kobieta. Tak, tak. Polska kobieta. Teraz pierwsza, teraz jest druga, tak. Aha, okej. No. Okej, ale Ogólnie tak. Słowianka z Tak, Polski. Słowianka, tak. I wiesz, ciekawe to wspominam, wiesz, bo to wiele lat już minęło tak naprawdę, wiesz, bo ja 34 lata już mieszkam w Polsce. Wiele lat minęło, kiedy byłem po raz pierwszy i jeszcze ciągle pamiętam Polskę, lat 80., końcówka i te wszystkie przemiany, które były. Poza tym od 91 roku mieszkam tutaj, tak. na stałe już. Na stałe, tak. Także to, wiesz, chodząca historia, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy. Tak. A wracając jeszcze do naszej rozmowy muzycznej, to Tak. jak tu się przeprowadziłeś już na stałe w 91? Tak, tak. Jakie były różnice, jeśli chodzi o płyty winylowe, o audio? Bo u Was był cały czas ten dostęp większy. No u nas już się też to zmieniało, Był, tak. bo to już byliśmy po tej transformacji ustrojowej. Ale coś Cię zaskoczyło? Jakieś różnice widziałeś pomiędzy kolekcjonowaniem? Bo inaczej się kolekcjonuje płyty w Chorwacji, czy wówczas w To Jugosławii znaczy- się kolekcjonowało? Wiesz co, ja ogólnie, widzisz, bo to kolekcjonerstwo kiedy się zaczęło? Kolekcjonerstwo się zaczęło później, bo ja potrzebowałem płytę, żeby słuchać muzykę, a nie żeby kolekcjonować i mieć, tak jak to wszyscy mówią, first pressa, tak? Jasne. Dla mnie nie, dla mnie jest ważne to, co jest tam wtłoczone. Może być, nie wiem, 88 nakład, 50 lat później i dla mnie jest ważna muzyka, która Treść, tam jest. po prostu treść. Tak, która tam jest, tak? Owszem, tak, no też posiadam jakieś first pressy, tak, ale nie pasjonuję się tym, że teraz, wiecie, to jest teraz to takie ważne. Nie, ważna jest muzyka. Kolekcjonowanie się zaczęło tak naprawdę wiele lat później. Ja bym nawet powiedział, że po 2000 czy którymś tam roku, tak? Wiesz, bo to, jakby to powiedzieć, dzisiaj masz dostęp do muzyki za darmo. Kiedyś tak nie było. Kiedyś musiałeś kupić coś i wydać spore pieniążki, żebyś sobie posłuchał muzyki w domu. Nie? Czy to jest ta taśma była, znaczy kaseta, czy to była płyta, później jakiś tam kompakt, nie? No jednak trzeba było wydać te pieniążki i to inaczej to wszystko jest. Co mnie na przykład zaskoczyło, tak? Zaskoczyło mnie, jakby to powiedzieć, na przykład, że tak mało w Polsce było licencjonowanych płyt. A w porównaniu W porównaniu was do było? tego, co ja widziałem. Owszem, tak, na przykład Dark Side of the Moon był, tak? Tam Jethro Tull, no jakaś tam płyta jakaś. Halloween jakiś. Tak, no coś wychodziło. Wychodziło, tak. Owszem, były Ale te to polskie nieduże zespoły. ilości Nieduże ilości, ale tego mi zabrakło, tak? A poza tym, nie wiem, w Polsce się pojawiło kilka płyt, które dla mnie były w ogóle wow, co tu jest, tak? Chociażby taki zespół Hanoi Rocks, nie? No ja mam bodajże jakiś jeden egzemplarz, to nawet, powiem Ci szczerze, ja to słuchałem wiele lat temu, to już nawet nie wiem jak to brzmi, tak? Ale to jest nagle się okazuje, wiesz, jak sprawdzamy dzisiaj na tym naszym Discogsie, Tak. ten Hanoi Rocks, to jest w ogóle napisane, no słuchajcie, jest taka płyta, ale ona jest niesprzedawalna. Discogs nie pozwala, żeby to było sprzedawane. Czyli to w ogóle jest jakiś bootleg albo jakiś cudowie, co to jest i skąd to się wzięło, nie? Może widzowie będą wiedzieć, może to nam tak, odpowiedzą może w ktoś będzie komentarzach. wiedział, tak? Ja pamiętam tylko, że chyba z biografii Romana Kostrzewskiego, z książki, że on tam wspominał właśnie trasę koncertową chyba z Hanoi Rocks. O, widzisz, Tam nie się wiem, cuda tak. działy. Nie, no to trudno mi powiedzieć, tak. Wiesz co, pamiętam mieszkając, bo ja mieszkałem przez jakieś 15 lat, mieszkałem w Łodzi i tam też poznawałem ludzi w moim wieku. Wiem, że mówili, że były takie koncerty w latach 80., to się chyba Rokowanie nazywało. Rokowisko. Rokowisko, Blisko o, Łodzi coś było. takiego. I że to była taka bardzo fajna impreza, duża, że przyjeżdżały naprawdę fajne zespoły, nie? Co mi na przykład było takim zaskoczeniem. Będziesz kojarzył, początek lat 80. i jest taki zespół Classic Nouveau. To kojarzę. Tak, Sal Solo, nie? Tak. Taki łysy, nie? Gość. Jak ja. I słuchaj, wyobraź sobie, że ten Classic Nouveau w tym samym czasie, kiedy występował w Polsce, występował też w Jugosławii. I między innym, to jest bodajże rok 81, jest w Zagrzebiu, czyli stolicy Chorwacji, jest jakaś impreza, to się nazywało Biennale. Ogólnie muzyka, sztuka, no, tak, wszystko. I wtedy w 81 roku przyjeżdża Classic Nouveau, proszę Ciebie, i przyjeżdża Gang of Four.
taki nowofalowy, taka pierwsza fala tej nowej fali angielskiej, tak? Niesamowity zespół, uwielbiam tą ich płytę Solid Gold, nie? I taki zespół przyjechał do Zagrzebia. I to było pokazywane u nas w telewizji, było pokazywany ten koncert. To dla mnie było, wiesz, odkrycie, tak? Bo to, wiesz, dzisiaj to nie masz problemu z odnalezieniem muzyki, przeczytaniem o zespołach, tak? A wtedy to, wiesz, Gang of Four przyjeżdża. Co to jest Gang of Four, tak? Trzeba było się dowiedzieć, O, dokładnie. sprawdzić. I słuchaj, i ten zespół zagrał koncert. Ja to takie oczy miałem, takie uszy, wiesz, otwarte. Słuchałem to, oglądałem, tak? I co jest ciekawostka. Przed występem tego zespołu Gang of Four wystąpił zespół Charlo Acrobata jako taka rozgrzewka. To jest ten zespół Support. To jest ten zespół z Belgradu, to trio, co ci mówię, że dosyć szybko się rozpadli. Nie? I teraz tak, z tego zespołu jeszcze żyje basista, który bodajże w tej chwili mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma jakiś swój zespół, bardzo taki alternatywny, bardzo odjechany, taką muzykę. Ale on był wówczas bardzo dobrym basistą. Naprawdę. I komentarz bodajże tego, nie pamiętam jak się nazywa, z Gang of Four, co śpiewa. Wokalisty? On tak za sceny oglądał Charlo Acrobatę i mówił tak, ale wy potraficie grać. Zobacz, jak ten gość wymiata na tej basówce, tak? To takie odkrycie było, wiesz, on przyjechał nie wiadomo dokąd, kazali mu jechać gdzieś tam do Jugosławii, on nawet nie wiedział, że nie jest Zagrzeb, coś, i tu nagle wychodzi gość z gitarą i tak wymiata, że wiesz, na nim to zrobiło wrażenie. Pojawiło się, rozmawialiśmy jeszcze o tym zespole Elektryczny Orgazm. Tak. I ich pierwsza płyta ukazała się w Anglii. To był rok bodajże 82 i ukazała się bardzo krótka krytyka, opis tej płyty w New Musical Express, NME, tak? I ten opis był na zasadzie, słuchajcie, jest taki zespół, tak się nazywa, pochodzą z Jugosławii i grają tak niesamowitą muzykę, że to jest niesamowicie, że w ogóle, że taki świat istnieje, że ktoś taką muzykę gra. I to było trąbione w tej prasie i w radiu, w telewizji nawet pokazywali, że o, proszę bardzo, to my jesteśmy w stanie nawet z Anglikami, powiedzmy gdzieś tam uczestniczyć w tej no nie jest to wojna, tak, w tej muzyce, tej sztuce, nie? To było taka, ja też na to zwróciłem uwagę, bo to była taka niespotykana raczej rzecz, nie? Że ktoś na zachodzie dostrzegł zespół z Jugosławii. Zespół z Jugosławii, pomimo tego, że wiesz, ten język jednak był serbski, kto tam mógł zrozumieć i tak dalej, nie? No tak, tak. Wiesz co, istniała też taka przyszyto taką łatę no, przez dziennikarzy muzycznych. Mówiono tak, absolutnie nowa fala, mówimy o muzyce nowofalowej, no wiadomo, że to Anglia, nawet nie Stany Zjednoczone, a brytyjska muzyka, a druga najlepsza była nowa fala w Jugosławii. Tak. Że to dochodziło, wiesz, dlatego mnie pytałeś, ja ci mówiłem, że jakość, tak? Bo rzeczywiście ta jakość była naprawdę dobra. Teraz byśmy mogli wchodzić w szczegóły. Zagrzeb. Taka miejscowość, w której było wiele zespołów. Poza tym z tego Zagrzebia wywodzi się Azra, mówiłem. Tam istniało miejsce, to jest kafejka była, taka zwykła, prosta kafejka na jednej ulicy i ludzie się tam spotykali na kawę. I zaczęli się spotykać muzycy, no, grający muzykę rockową, tak? I tam nastał taki, tak jak to wiesz, ja to zawsze porównuję, jak mnie ktoś zapyta, zawsze porównuję to do Skamandra. To ta grupa poetów, pisarzy polskich międzywojenne, tak, spotykanie się, oni się napędzali nawzajem. Każdy z nich chciał się pokazać, każdy z nich chciał swoje wiersze nowe napisać. Tak samo się to działo w Zagrzebiu, tak? Nawet były, oprócz tej jednej knajpy powstała i druga, gdzie się ludzie zaczęli spotykać. Ta druga knajpa tu dzisiaj istnieje, nazywa się Kawkaz. O. Tak, i natomiast już nie jest artystyczna, jest po prostu zwykłą taką knajpą. Natomiast ilość osób, która się przewijała, ci muzycy, którzy przyjeżdżali, na przykład przyjeżdżał zespół z Belgradu,
to oni wieczorem szli do tej knajpy i tam byli z muzykami, gadali o muzyce, tak? Wymieniali się swoimi doświadczeniami, kto lepiej gra, kto zagrał, kto był na koncercie. I Trochę też taka wyspa wolności. Wyspa wolności, tak. Oni nazywali to Tobacco Road. Co to oznaczało? To jest przejście od jednej knajpy do drugiej, bo to się przenosiło, tak? I po drodze trzeba było palić fajkiem. No to Tobacco Road. Jak będziesz w Zagrzebiu, to się spytasz, oczywiście starszych ludzi, co to jest Tobacco Road, to ci powiedzą, no to jest od tego miejsca do tego miejsca, tak. To już nie istnieje, tak? Takie coś to. Tak samo jak nie istnieje, widzisz, to jest taki kultowy, już naprawdę kultowy, jak już mówimy, klub, który się nazywał Kulusić. To był kultowy klub w Zagrzebiu, którym każdy zespół długofalowy, jak zagrałeś w Kulusiczu, to osiągnąłeś sukces. Tak? To było takie naprawdę kultowe miejsce. Tam zresztą była nagrana pierwsza płyta zespołu Film, którego możesz kojarzyć, Jura Stublicz. Uwielbiam Jurę Stublicza Tak, i ja grupę też, Film. tak, ja lubię jego poezję, znaczy wiersze, znaczy teksty, które pisze do tych utworów. Ona tam była nagrana, ta płyta, tak, w tym klubie. To też się wiąże się z tym taka, wiesz, anegdota, że bodajże Film miał przez kilka dni koncerty i wiadomo było, że to jest nagrywane. I pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, czwartego, to wszystko było nagrane. I potem się okazało, że tak naprawdę na płytę został tłoczony najgorszy koncert, a te wszystkie pozostałe zostały zarejestrowane, tak? I oni tak strasznie rozpaczali, że ten tak wykonaliśmy, a to nie zostało zapisane, tak? Ale płyta wyszła. Płyta wyszła, tak. Ja polecam wam też gdzieś jest. Jurę Stublicza i grupę Film. Tak, to ciekawa postać jest. Tak. No i też tekstowo fajnie. Tekstowo jest fajnie, tak. Ja lubię jego teksty, chociaż one początkowo były wesołe, potem strasznie to pochmurnie, że tak powiem, pisał jakieś takie strasznie dołujące te teksty. A później Konflikt z Borą. Konflikt z Borą, ale wiesz co, to są już lata 90. Tak. Konflikt z Borą. To już jest na kanwie po prostu wojny w Jugosławii. Na kanwie wojny, tak. To już takie było. Znaczy, wiesz co, nie było to takie potrzebne. Tak? No, zrobił się, Jura Stublicz napisał piosenkę Mój druże Beogradzki, jak się zobaczymy, to ty będziesz na mnie strzela. Pamiętam, że żeśmy razem chodzili tam na dziewczyny i tak dalej. A Bora mu potem taką samą piosenkę nagrał. Mój towarzyszu z Zagrzebia, pamiętam i co ty gadasz, takie tam różne, tak? Ogólnie nie było to tam potrzebne i w ogóle to nie jest jakieś tam, powiedzmy, artystyczne, tak? No dzisiaj raperzy by powiedzieli, że się zdisowali. No, taka forma cokolwiek to oznacza. Wspominałeś, że dla ciebie liczy się muzyka. Tak. Nie pierwsze presy. Tak. I co jest dziwne, uwaga, Sinisza jest jednym z organizatorów giełdy płyt winylowych w Skierniewicach. Tak. Były już 2 edycje. Tak, 2. W czerwcu będzie trzecia. Tak będzie. Tak. No i my się tak poznaliśmy. Tak, dokładnie. My się tak poznaliśmy, ale ta moja miłość do muzyki jugosłowiańskiej to jest jedno i do tej kultury. Ale jak zaczęliśmy rozmawiać i później mieliśmy się okazję spotkać jeszcze raz prywatnie, tak. U Siniszy w pracy, wiecie co mnie zaskoczyło? Co on ma w pracy powieszone w gabinecie? Jaki plakat? Już wiem. Plakat z koncertu Davida Bowiego w Zagrzebiu. No, co by tu dużo mówić, słuchajcie, no to już... Ano niech będzie, tak. No ogólnie tak... Twój ukochany artysta. Mój ukochany artysta jak najbardziej, ale tak, Radku, wyobraź sobie, byłem tak na koncercie Davida Bowiego w Zagrzebiu i już tak może nie wypada, ale pokażę, proszę bardzo, oryginalny bilet oprawiony. Z tego koncertu oprawiony, że byłem, widziałem, tak, to był on. Śpiewał, grał i grał na gitarze, tak. Niezapomniane przeżycie. Nie, absolutnie niezapomniane przeżycie. Jeszcze bardziej to 5 września 1990 rok. Na krótko przed wojną. Bardzo krótko przed wojną, tak. Bardzo krótko i stadion wówczas tego Dynama Zagrzeb, dzisiaj się tak samo stadion, tak samo się nazywa, wypełniony po brzegi i tuż przed koncertem, no po prostu taki deszcz zaczął padać, że to było coś strasznego, tak. Ja oczywiście miałem parasolkę, więc na tyle nie zmokłem, ale widziałem ludzi tak totalnie zmokniętych, ale oni czekali, ten deszcz lał im się na głowę i oni czekali, bo za chwilę wyszedł David Bowie i zagrał naprawdę niesamowity koncert. No,
jak się oglądało artystę ulubionego raz, to wiesz, co można powiedzieć niż inaczej, niż że było super. No tak, a zbierasz jeszcze jakieś inne pamiątki? I wiesz co, tak jak mam ten bilet, no ogólnie bilet tak, to wiadomo, bilet, że... Tak, wiesz, znaczy mam kilka biletów. Gdzieś mam nawet bilet z Pink Floyd, jak oglądałem w 94 w Niemczech. Jeszcze by się coś parę znalazło. O, mam jedną taką ciekawostkę. Wyobraź sobie, początek lat... Nie, to były jeszcze lata chyba 90. Mógł być, nie wiem, może 98, 9 rok. Przyjechał, ja wtedy w Łodzi mieszkałem, i przyjechał do Łodzi Fish z zespołu Merillion. Tylko, że już nie z Merillion, tylko solo. Tak jest. I któregoś dnia przed koncertem, bo koncert był wieczorem, on w ciągu dnia, powiedziałem, jak ta godzina 12, 13, był taki sklep w Łodzi, już nie istnieje. Wydaje mi się, że nazywa się Lady Perron. Tak. I jeden sklep był na samym dworcu fabrycznym, a jeden ze sklepów... Na Rewolucji, na Pomorskiej. Chyba na Piotrkowskiej, ale zresztą nieważne, a może i tak. Nieważne, ale ogólnie Ale też kojarzę. Fish przyjechał, tak, i on już tam będzie podpisywał płyty, można sobie zdjęcie z nim zrobić. No i powiem Ci tak, byłem jedyną osobą, która tam miała płytę winylową, która mu podsunęła do podpisu, tak? A wszyscy kompakty byli, tak, no. I tak popatrzył się na mnie, okej, nie, podpisał. To było takie dziwne. Potem zachowałem, bo dzień później, czy 2 dni później ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej, tym dodatku łódzkim, że no wbił Fish, tak, no jejku, tak, no tutaj zdjęcie nawet jego i było napisane, nawet się ktoś pojawił z płytą winylową. O, aleluja, tak. Jaki to już był relik przeszłości. Tak, relik przeszłości, no. tak, wyobrażam sobie, nie, przyszedł też z płytą winylową. A wracając jeszcze do Lady Perron, do tego sklepu, tak. Ja też go pamiętam i taki zbieg okoliczności, że parę dni temu dzwonił do mnie mój widz Marek, którego serdecznie pozdrawiam z Nowego Jorku i uwaga, rozmawiamy i on mi mówi o tym sklepie, że też kupował tam płyty, jak przylatywał ze Stanów do Polski, no to w Łodzi właśnie się zaopatrywał w tym sklepie w płyty i wracał. Ja lubiłem bardzo ten no oni mieli dobry wybór. Tak, no i sporo było i też, no ogólnie lubiłem, tak. No. Łódź była ciekawa pod tym względem, wiesz, ta ulica Piotrkowska i te wszystkie oficyny, tak, na bokach. Tam było mnóstwo takich sklepów, takich antykwariatów z płytami, z książkami, tak. Teraz jest tego coraz mniej. Jeszcze ciągle są, to nie jest tak, że nie ma, tak, są, ale teraz są przeważnie tam knajpki, więc ten takowi to powoli znika, tak. Czy pamiętasz swój pierwszy gramofon? Oczywiście, że pamiętam. Był biały. Biały? Tak, wyobrażasz sobie? Ale to była jugosłowiańska produkcja? Tak, nie pamiętam w ogóle jak się Tesla? nazywa. Tesla Nie. Tesla. Wiesz co, były gramofony bardzo popularne, one się nazywali chyba Toccata, bo jakoś tak. I to było całkiem niezła to była jakość. Natomiast ten mój pierwszy gramofon to był, wiesz, ten gramofon, co taki miał takie głośniki nakładane, to się otwierało, nie? Taki wampir. Taki, no. Do płyt. No. Znaczy ja to nazywam tokarka. Tak? Tokarka. To niszczyciel płyt był, tak? I tą Azrę tak Azrę nie, to nie, Azra była trochę później. Później kupiłem całkiem... Ten singiel, o którym wspominałeś, ten pierwszy, tak? Ten singiel, tak, na tym toczyłem, tak. Natomiast pierwszy taki poważniejszy gramofon to był firmy, która się nazywa Iskra. I to była firma ze Słowenii, która produkowała taki naprawdę dobrej jakości, jak na tamte czasy, sprzęt audio i bodajże chyba też telewizory. Między innymi one były znane z tego, że produkowali telefony. Oczywiście teraz ludzie myślą, że komórkowe. Nie, takie stacjonarne, to się kręciło palcem, nie? Tak. Nie wysyłały SMS-ów. Tak, nie było SMS-ów. Tak. Takie telefony produkowały. I potem, wiesz co, potem sobie kupiłem, to było już lata 80., może był 84 rok, kupiłem jeden z gramofonów JVC. O, to dobra firma. Tak, to była dobra firma i ten gramofon to po prostu dopóki się kręciło, to się kręciło, tak. Później przez jakiś długi czas nie miałem gramofonu i wiesz co, potem jak już się przeprowadziłem do Polski, kupiłem za śmieszne pieniądze, a nawet może i od kogoś dostałem, polski, nie Tonsil, to były głośniki. Daniel, Artur. Nie Daniel, nie, właśnie nie. Bernard. Też nie, jakiś inny był. Dobra, ale polski sprzęt i nawet mi się udało, wyobraź sobie, jeszcze mógł być rok 99. W Łodzi mi się jeszcze udało kupić nową igłę do tego gramofonu. Jeszcze w jakiś taki sklep był z jakimiś częściami do telewizoru, do radia, do coś tam. Macie może igłę do gramofonu?
No mamy, proszę bardzo, tak. Także to miały całkiem nieźle. Ten gramofon już jest, no nie ma go, tak. Nie ma go. Nie ma. Tak. Pokażemy za chwilę, na czym słuchasz. A proszę bardzo, tak, nie ma To problemu. za chwilę Wam pokażemy też trochę tej kolekcji. Po ile masz płyt? Gdzieś mniej więcej około 2500. No, licząc single i CD, tak, no to z 3000 będzie, tak. Masz czas je słuchać? Tak, czasami mam. W weekendy przeważnie. Tak? Tak? W ciągu tygodnia to raczej praca, wracam do domu, śpię. Wiesz, ja nie mam 28 lat, tak? No tylko 32. No tak, No wiesz. 59. Nie, no co ty. Mówimy cały czas o 32. Tak jest. Zatrzymaliśmy się w latach 80., nie? Tak, znaczy Muzycznie. muzycznie to trochę tak, no generalnie. Wiesz, doceniam coraz bardziej, to jest taka dziwna rzecz, muzykę z lat 70. Ja zauważyłem, że cofam się muzycznie bardzo, że Prawda? próbuję właśnie w tych 80., 70., pomijam już na przykład te klasyki typu, nie wiem, Zeppelini, No Fluidzi, tak. tylko szukam, ryję tak głęboko, szukam czegoś I da się, prawda? i da się. I zawsze coś nowego jest. I właśnie jeśli chodzi o tą współczesną muzykę, oczywiście zauważam fajne nowe rzeczy, bo są takie. Są. I tutaj nie można powiedzieć, że nowa muzyka jest B, aczkolwiek tekstowo na przykład to wielu rzeczy nie rozumiem, no bo nie jestem z tego pokolenia. Ta poetyckość współczesna też jest dla mnie w tekstach. No, jest. Te produkcje muzyczne niektóre są takie spłaszczone, ale okej, no to nie jest, moglibyśmy chyba o tym odcinek zrobić, A myślę, że tak. ale właśnie generalnie są dobre rzeczy, ale jest więcej chyba złych teraz w nowej muzyce. Wiesz, to są takie czasy, tak? Muzyka jest też szybko robiona, w Tak, znaczeniu tak, takim, tak. że jest taki, wiesz, przebój, tak? I po 2 miesiącach to już nie jest przebój, już jest następny, tak? A tak nie było, wiesz, jak posłuchasz Stairway to Heaven, to dnia dzisiejszego ludzie to słuchają, tak? Czy jakieś tam utwory, nie wiem, AC/DC, Pink Floyd, nie wiem, absolutna klasyka rocka, tak? Tak. Do dnia dzisiejszego, jak posłuchasz, nie wiem, Hell's Bells, tak? Od AC/DC, to dzisiaj są, wiesz, ciarki, nie? Może teraz mnie zabiją widzowie w komentarzach, ale No. nawet tak jest z ukochaną Metaliką, że do pewnego okresu ich twórczości właśnie można słuchać tych starych rzeczy. Cały czas one są jakby świeże, Powiem Ci tak, a Metallica te jest- nowe rzeczy, które wychodzą, to jest faktycznie już czuć, że to jest bardzo nowoczesna produkcja, że to są rzeczy, które posłuchasz, ale już tak na długo nie zapamiętasz, jak starych numerów. Powiem Ci tak, Metallica jest jeden z rzadkich zespołów, którego nie lubię. Tak, możemy rozmawiać, że rozumiem ten typ muzyki. trafiłem. No, nie, spokojnie jest, tak? To nie jest tak, że to jest teraz nagle B. Tak? Nie, po prostu. Wiesz, ja uważam, że tego typu muzyka... Ja na przykład słuchałem bardzo lubię zespół Deep Purple, tak? To dla mnie było taki mocny, twardy rock, nie? Taki heavy metal, jak to się nazywało, nie? I ten zespół akurat bardzo lubię i też Blackmora, tego pierwszego gitarzystę, tak? I szczególnie te 3-4 płyty pierwsze do powiedzmy tego in rock, nie? I potem już to nie było źle, ale to już nie było to, już było co innego, tak? Myślę, że tak samo jest dokładnie to, co ty mówisz z Metallicą, że to jest tak, do jednego momentu następuje jakiś taki, to nagraliśmy, to jest fajne, a potem jest taki spadek. Ja to na przykład zauważam i zawsze podaję jako przykład i tu się zawsze kłócę z ludźmi. U2 i Joshua Tree, tak? Czyli jest tak, pierwsze 4 płyty kończy się na tej płyty Unforgettable Fire, która według mnie jest bardzo komercyjna, ale już jest już to nie jest już U2, już jest, nie wiem, czy to jest kwestia może produkcji. I potem Myślę, jest że spadek. tak. Potem jest spadek, pojawia się Joshua Tree, który na przykład, niektórzy mówią, że to jest najlepsza płyta YouTube. Dla mnie nie jest. Ona jest dobra, ona jest bardzo dobra, ale to już nie jest na przykład U2, ja lubię U2 na przykład z płyty October. To dla mnie było coś, jak to pierwszy raz posłuchałem, wiesz, co to za zespół, jak oni grają, jak ta gitara brzmi, wiesz, bo ja kiedyś dawno temu próbowałem grać na gitarze i zawsze mnie to ciekawiło, skąd taki dźwięk, jak oni grają na tej gitarze, nie? Zawsze jak rozmawiamy o muzyce, ciekawostka taka,
że jak dziecko, tak, 10, 11 lat, 9 lat, tak, to wiesz, dzisiaj to dzieciaki mają telefony, mają scrollować Facebook i inne takie TikToki i tak dalej. Kiedyś tego nie było, tak? I dzieci się nudziły. Ja zawsze mówię tak, ja się nudziłem do 14 roku życia, ponieważ wtedy na urodziny, 14 urodziny, i to jest autentyk, w maju dostałem płytę The Police, Regata de Blanc, czy ta druga płyta, tak? Jak ja to nastawiłem na ten mój gramofon, już nie tą tokarkę białą, taką otwieraną, a tą iskrę, i posłuchałem, powiedziałem, koniec. Ja potrafiłem siedzieć i nic nie robić, tylko słuchać muzykę. Nie chciałeś zostać muzykiem wtedy? Chciałem, oczywiście, że chciałem, tylko wiesz, to też nie jest takie proste. To trzeba mieć zadzior, trzeba mieć sprzęt, też trzeba mieć, wiesz, granie na gitarze akustycznej, Police, to mija się trochę z celem. Tak. To absolutnie tak. A sprzęt wtedy był bardzo drogi. Był, tak, i bez problemu można było kupić, co byś chciał, ale no, to wiesz, przekraczało możliwości finansowe moich rodziców, tak. No, o czym to dużo mówić. Teraz Sinisza pokazuje swoją kolekcję. No tak, moja kolekcja. Fragment kolekcji. No książek jest najwięcej. No więcej jest książek. Nie, płyt jest więcej, zobacz. Płyt jest sporo, tak. Tutaj Zobaczcie. też oczywiście moje ulubione single są. Ale ja pokazuję mi się uszatka. A jest Misiuszatek, tak. Oryginał jest tak. No tak, akurat Tu jest taka Misiuszatek ciekawostka, pilnuje akurat singli. może to nie jest płyta, ale to jest, popatrzcie, to jest śruba. Taka spora. I teraz tak, to pytanie, z milion punktów nikt by nie wiedział. Do moją żonę kiedyś mówili śruba. Dlatego to jest, tak. Ale masz poukładane te płytki, no jest widzę, alfabetycznie. alfabetycznie. Tak, tu jest część jedna z moich ulubionych, to jest Mike Oldfield. Tutaj w tym miejscu akurat, gdzie są te nasze portrety, tu jest Springsteen. Lubisz? Lubię Bossa? Springsteen, no Bossa lubię, tak. Tutaj w tym miejscu są Beatlesi, jest David Bowie, tego jest całkiem sporo, bodajże jakieś 20 egzemplarzy mam. Tam na górze po lewej stronie to są polskie płyty, tak? Te, które mam w jednej części, tam się znajduje, gdzie jest Zbigniew Namisłowski z podpisem jego. I co jest ciekawe, tutaj w tym miejscu, tak mniej więcej od tego miejsca zaczynają się, to jest muzyka jugosłowiańska. W sumie tego nie mam dużo, ile tego tak naprawdę wyszło. A na tej półce są płyty, które są obecnie przesłuchiwane przeze mnie, te dwie, które są nowo zakupione, przerabiam, posłuchuję, przesłuchuję, tak. Czyli masz taki swój system jakiś Mam prowadzony. jakiś swój system, oczywiście, tak. Na przykład mogę pokazać taką ciekawostkę. Dostałem, słuchajcie, jeszcze jest nieotwarta płyta. Nazywa się Satan Panonski. Dostałem od kolegi Adriana, o którym była mowa, mojego tłumacza z języka polskiego na chorwacki. Dostałem płytę, to jest znany pankowiec chorwacki, który zginął podczas wojny tej jugosłowiańskiej. Celebruję tą płytę, bo ją jeszcze nie słuchałem. Potrzebuję odpowiednią chwilę, odpowiedni nastrój. Może tak trochę świeci, bo jest jeszcze w folii, tak? Czekam na taką chwilę, żeby ją przesłuchać i najbardziej prawdopodobnie ta chwila zdarzy się w kwietniu, kiedy ten Adrian przyjedzie do mnie i usiądziemy tutaj, może pokażemy ten sprzęt, jaki mam, na czym będziemy to słuchać, tak? O kurczę. No niewielki jest ten sprzęt, to jest sprzęt Technicsa z lat 90. kupiony. Gramofon jest w miarę nowy, to jest dual, nie jest jakiś taki bardzo... To też ciekawostka, mam taki gramofon wyjeżdżający na takiej półce. A, sprytnie. Tak, sprytnie, bo to można go schować, tak. Na tym słucham, to jest sprzęt, który słucham. Wiecie, jak jest, ma dużo płyt, to jest też i mało miejsca na te płyty, tak, to zawsze gdzieś... Jak tak każdym spoglądając kąciku, na, tak. spoglądając na twojego Technicsa, od razu zrozumiałem, że ty już masz chyba połowę krwi polskiej, bo to jest ukochana marka Polaków. Wiem, nie tylko. Znaczy uważam, że jest dobra marka. Widzisz, to taka ciekawostka. W latach 90. mieszkałem w Łodzi, zresztą tak jak i ty, nie? I w jednej chwili mi włamano się do mieszkania. Skradziono mi cały sprzęt. Gramofon został. No kto I chciał gramofon? płyty zostały. To jest dziwne, tak? Włamali mi się do mieszkania, ukradli mi sprzęt, komputer, pieniądze i zostawili mi gramofon i płyty. No jakie szczęście. Niech noszą, tak. Płyt oczywiście, tak jak wspominał Sinisza, ma dużo więcej, ale my tylko znajdujemy się w jednym pomieszczeniu.
postanowiliśmy w jednym pomieszczeniu nagrywać i pokazać Wam tylko jeden fragment kolekcji, dlatego że o swojej kolekcji na pewno Synisza powie, jak się pojawi w mojej audycji w Radiu Bemowo. Ja Wam przypominam, każdy wtorek, 16-18. Po nagraniu się umówimy na dokładną datę. Tak jest. I co, będziemy grać jugosłowiańską muzykę? No może tak. Tak. Myślę, że to fajnie by było coś No to tak zagramy. przypomnieć może, tak? Może coś To nowego. ty będziesz dla kogoś. DJ-em. O, to DJ. Dobra. no, Będziesz dobra. DJ-em, będziesz opowiadał, ja tylko będę Dobrze. zadawał pytania. Dobrze. No. Zgoda. Ja będę technicznym wtedy. O, okej. Dobra. Namówię też, spróbuję namówić oczywiście Siniszę. Jak Wam się spodoba ten odcinek, to dajcie znać w komentarzach. To spróbuję go namówić, żeby się pojawił na jakimś sobotnim live'ie. I wtedy będziecie mu mogli zadać więcej takich szczegółowych pytań dotyczących tych jugosłowiańskich wydań. No, generalnie o muzyce, bo czasu nie mamy z gumy dzisiaj, żeby te wszystkie tematy poruszyć, bo ich jest bardzo dużo, ale zbliżamy się już do końca, więc kto nie subskrybuje, niech subskrybuje. Sinisza, subskrybujesz? No już będę musiał teraz, nie? Kolejny widz, który nie subskrybuje. Ja nie wiem, co jest z No Wami. nie, no to grzech, no. No nie mówmy o grzechu, ale... No dobra. No dobra, ale to trzymam Cię za słowo, że Przyznaję będziesz się. subskrybował, ale Okej. jak Ty nie subskrybujesz, to subskrybuj, drogi widzu. No i teraz przechodzimy do Chyba do kolekcjonerstwa. Twojego, tak? Porównanie w ogóle. A, nie, chcesz porównać Tak, kolekcjonerstwo. Myślałem, że o Twoim chcesz jeszcze się To rozwinąć. znaczy jak najbardziej. Już fragmentami mówiłem, skąd to się w ogóle wzięło i najpierw było słuchanie muzyki, a dopiero później się pojawiło kolekcjonerstwo. Natomiast wiesz, taka ciekawa rzecz, porównywanie, bo ja co roku jeżdżę kilka razy do Chorwacji, tak? Czy bywam w tym moim Osijeku, czy w jakieś inne miasta odwiedzam, szczególnie Zagrzeb. Tam mam znajomych, mam rodzinę i też obowiązkowo tam trafiam do sklepu z pytami, czy to antykwariat, czy to jest ten Croatia Records, dawny Jugoton, tak? Tak. Który się teraz znajduje trochę w innym miejscu niż to kiedyś było. I też obserwuję jak najbardziej, wiesz, te giełdy się pojawiają, giełdy płyt winylowych, ogólnie muzyki jako takiej, nie tylko winyle, ale to kompakty, nie? Że to jest bardzo podobne jak tutaj w Polsce. Bardzo ceny są zbliżone do siebie. Czyli na przykład, ile kosztują płyty w Chorwacji? Tak, nowe? na przykład nowe kosztują od 20 euro, tak? Nowe płyty wydane. Reedycje. Tak, reedycje nawet dochodzą niektóre do 30 euro. Natomiast byłem na jednej z giełd latem w tym moim Osijeku i mnóstwo było ludzi, którzy wystawiali się z płytami, z winylami, tak? Natomiast co mnie zaskoczyło, że oni wszyscy chcieli wówczas, to było lat temu, powiedzmy, nie wiem, przed chyba pandemią, to był może 19 rok, czyli 8 euro, powiedzmy, za płytę. To dla mnie było bardzo dużo. No to wówczas to było w tamtych kunach, tak. W sumie tak na dobrą sprawę nic sobie nie kupiłem, bo to było dla mnie, wówczas było to za drogo, nie? To zupełnie inaczej, jak tu przyjechałeś. No tak. Kiedyś to były rzeczywiście tu płyty jak lody, tanie jak lody. Tanie. Tak było, nie? Wiesz co, obserwując tamten rynek i obserwując to, oczywiście ten Discogs daje nam bardzo dużo takiego miejsca, gdzie możemy sobie obserwować pewne trendy, jak się kształtują ceny, tak? I na przykład zauważam, że niektóre płyty, które mam w kolekcji, tak? No słuchaj, 150 euro za płytę. Dla mnie to jest totalne szaleństwo, tak? No duża kwota Słuchajcie, po prostu. 150 euro, no przeliczmy to jest jakieś 600 zł. Tak? Ponad, nie? No to jest szaleństwo, słuchajcie, za kawałek, tak naprawdę to jest kawałek plastyku, nie? Trochę papieru, nie? Chociażby, pokażemy. To jest druga płyta zespołu Azra, według mnie ich najlepsza. Myślę, że nic poza tym lepszego nie nagrali. Między innym tuż jest na drugiej stronie, przepraszam, ta płyta jest rozklekotana, bo jest stara i używana. Jest na trzecia strona chyba, tak? Jest utwór Polska u moim sercu, czyli Polska w moim sercu. To znalazłem na Discogs, że sprzedano bodajże za 150 euro. Więc ojejku, tak? Szaleństwo. A ona kosztowała, Radek, ty masz okulary, tu chyba jest jakaś cena, chyba 225 dinarów chyba. Tak, coś 225 takiego. dinarów. No teraz jest to trudno porównywać, ile to było wówczas pieniążków, tak? Natomiast no
też nie było mało, bo to jest dwupłytowy album. Ja przepraszam, on jest naprawdę jest w stanie takim to widać, że ukochana tragicznym. płyta. Ukochana płyta, tak. Ciekawostka jeszcze jedna, tak? Tak. To jest moja pierwsza płyta. O. Zaczynałeś od Abby. Zaczynałem od Abby, tak? No słuchajcie, to są lata 70. Ja miałem wówczas 10 lat, chyba 11, to kupiłem. Moja pierwsza długo grająca płyta jeszcze gra, jeszcze trzeszczy, tak? Ale jeszcze gra, tak? I lubię ją czasami posłuchać, nie? Mój ulubiony artysta. No już po tym bilecie było widać, że tak, ukochany. po bilecie, tak, to oczywiście słynny Ziggy, wydanie akurat niemieckie. Wszystko masz? No nie, Byłego? nie, brakuje mi parę. Tak, ale to już jest to najważniejsze, czyli Ziggy'ego mam i tą trylogię berlińską, tak? To według mnie to są najlepsze jego wydania, tak? O dziwo, mam tą płytę inną, wydanie brytyjskie z 80 roku, a to jest na przykład niemieckie i ono jest otwierane, czy taki Gatefold, tak? Z zdjęciami zespołu, z tekstami. Moja ulubiona płyta. Ciekawostka. To jest płyta zespołu Bielodugme. Pierwsza chyba. Nie, to nie jest pierwsza, nie to jest pierwsza. bodajże jakaś tam 5., 6. może Okej. po kolei. Nazywa się Dożywiet istotu, czyli dożyć setki, 100 lat. Co jest ciekawe, ta Okładka płyta, jest tak, ciekawa. okładka jest ciekawa. Płyta wyszła w 3 różnych okładkach. Była twarz kobiety, czyli czoło, twarz, no i ta część tutaj powiedzmy może najciekawsza, tak? Dla mężczyzn. Dla mężczyzn, tak. Okładka z tekstami. Uwielbiam tą płytę. I teraz tak. Niektórzy twierdzą, że to jest najgorsza płyta Bielodugme, ponieważ ona powstała na fali nowej fali. Czyli zmienili sposób grania. Już nie było Styl to takie zmienili. styl. Nie było to już takie ciężkie granie rockowe. To bardziej takie ska się pojawia. Pojawiają się elementy reggae w niektórych miejscach. Natomiast dla mnie znowu, tak jak mówiłem już wielokrotnie, tekst, tak? Goran Bregowicz tutaj osiągnął moim zdaniem swój taki maksimum poetyckości, jakby można było powiedzieć. Niektórzy mówią, że najważniejsza. Niech będzie. To jest płyta zespołu Idoli. Nazywa się Obrana i Posledni Dany. To jest, wyszła płyta bodajże w 1981 roku. Wówczas nie miałem pieniążków, żeby ją kupić. Teraz jest to reedycja składająca się z płyty i oczywiście dużego takiego albumu. Tu widzimy tutaj zespół Idoli. U nas znany w Polsce z utworu Malczyk. I widujecie z dziewczynami? Rzadko widujecie z dziewczynami. Rzadko widujecie z dziewczynami. Kukiz śpiewał tak. chyba, jeżeli się nie mylę. Tak? Udało mi się po latach, chyba w zeszłym roku mi się udało kupić, czy 2 lata temu, reedycję. No, kosztowała krocie bodajże jakieś 25 euro. Czyli dużo. Dużo. To jak dla mnie to dużo, ale powiedziałem, nie mam, tak, no chcę mieć, muzyka jest dostępna. No i tu jest utwór Kenozoik, o którym mówiliśmy, tak? No i mam takie kilka ciekawostek polskich, tak. Patrzcie. Lubisz polską muzykę? Ja lubię, niektóre tak. Mówiłeś, że to posiadasz, tak. Więc to jest angielskojęzyczna płyta zespołu Lady Punk. Sceną kapitalną. Kapitalna cena jest niesamowita. Słuchajcie, 95 fenigów. Jeszcze marki niemieckie, tak? Owszem, kupiłem ją w Niemczech, już nie pamiętam przy jakiej okazji. Sprawdzaliśmy przed emisją, że jest to płyta holenderska. Tak, wydanie holenderskie. Tłoczenie, tak, holenderskie. Fajne jest teksty, mniej niż zero, less than zero, tak. One są w ogóle trochę przearanżowane, te utwory. No troszeczkę tak, ale ogólnie fajnie brzmi, tak. I to, Radko, mówiłeś, że nie masz, że jest ciekawa płyta, to jest płyta Manamu, Totalski No Problemski. Też ją kupiłem w Niemczech za jakieś śmieszne pieniążki, wówczas bodajże 1 marka albo 2 marki. To było naprawdę, to było śmieszne, bo to nie wiedzieli ludzie, co to jest. Co to jest? Wiesz, kupowali ten Led Zeppelin, ja tu ma jakieś Manam. Co to jest? Jakieś Lubisz Manam? Lubię, tak, jak najbardziej. Też taka ciekawostka. No i mam jeszcze jedną płytę, to jest płyta Kultu. To jest moja pierwsza płyta zespołu Kult, którą sobie kupiłem. A natomiast podpis Kazika jest oryginalny, bo przyjechał w zeszłym roku, czyli w 2024 do Skierniewic na promocję swojej książki. No to podsunąłem płytę, a właściwie może nie ja, co mój szwagier, siema Łukasz, który poprosił go o podpis, tak? Także no, nie widziałem Kazika, ale mam jego podpis, tak? No to zobacz,
Wspominałeś wcześniej, że Fiszowi też dałeś. Tak, Fisza też, tak. To są moje dwie jedyne płyty, gdzie mam... przepraszam, mam jeszcze podpis Zbigniewa Namiesłowskiego. Byłem na jego koncercie na Uniwersytecie Warszawskim. Znaczy się No i Bielodogmę masz wszystko. Bielodogmę tak. No, tylko nie mogliśmy znaleźć. No, nie mogliśmy znaleźć, no choroba, no jejku, nie? Zdarza się. I słuchajcie... Ale to teraz jak zdobywał Ci ten autograf Kazika... Tak. To znaczy, szwagier, tak? Mój szwagier, tak, brat mojej żony. Natomiast jest zdjęcie, jak on podpisuje tą płytę. Także jest dokumentacja, Jasne, że nie, to... ale chciałem, wiesz, o co No. dopytać, że to już nie było zaskoczenie, że ktoś przyniósł winę. Nie było, absolutnie. W porównaniu z tym Fiszem, co Tak, ten opowiadałeś. Fisz to było zaskoczenie. Że nawet gazeta napisała, Tak, że gazeta ktoś nawet przyniósł winy. napisała, tak. Natomiast Radku, na sam koniec nie rozmawialiśmy o tym. Dla mnie to jest płyta zespołu Haustor. Bardzo taka specyficzna, żółta okładka. Wyobraź sobie, że tutaj nawet mam podpis Darka Rundek. Darek Rundek, znana Darek postać. Rundek, znana postać, bardzo znana postać, który zaczynał tak naprawdę nie od muzyki, a od pantomimy. Czyli takim aktorem był, tak? Później się rozwinęła muzyka. W Polsce znany jest z jednego ogromnego przeboju. Moja pierwsza miłość. Tak? Wspominany Jugoton, Jugopolis, Grzegorza Brzozowicza, tak? I tak dalej. Dla mnie to jest absolutnie numer jeden muzyki jugosłowiańskiej, rockowej. Oczywiście nie mówimy o muzyce jazzowej, czy jakiejś tam innej, czy jazz funk, czy rockowej, ale muzyka rockowa, tak? Sprzeczałem się wielokrotnie o tę płytę. Dlaczego? Ona jest dla mnie genialna w każdym calu, w każdej sekundzie. Wiem, że Darko Rundek tą płytę nie lubi. On ją nagrał i są tu jego najlepsze, moim zdaniem, jego najlepsze teksty się znajdują na tej płycie. Natomiast problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, że wówczas basistą tego zespołu i muzykiem, który tworzył muzykę, był Srdjan Sacher. Nie wiem teraz, który z tych gości na tym zdjęciu, bo nie mam okulary, który był strasznie dziwnym takim muzykiem odjechanym. Zdaje się, że tam za dużo było chyba narkotyków, czy jakichś takich innych rzeczy. Rock'n'roll. No rock'n'roll, tak, życie rock'n'rollowe i w tej swojej genialności ta płyta przepadła. Okay. Nie wykreowała jakiś wielki przebój, bo ten zespół Haustor to byśmy mogli powiedzieć, że powiedzmy oficyna, tak, albo klatka schodowa, coś tego typu, tak. Wykreował ten ogromny hit, Moja pierwsza miłość, który był takim letnim przebojem, dziewczyny w sukienkach tak, lubię, tak. Tam fajnie jest słońce, tak. Wakacyjny hit. I potem się okazało, że oni tak naprawdę nagrali to coś, ten jeden utwór, a reszta taka do niczego. A naprawdę to, co było do niczego, było 10 razy lepsze i oczywiście to zawsze jest to subiektywne, w muzyce rozmawiamy subiektywnie, niż te dziewczyny w letnich sukienkach, tak? Czy ta Moja pierwsza miłość. Więc dla mnie to absolutnie numer jeden, płyta genialna. To nigdy bym nikomu nie dał, sprzedał, nawet bym nie pożyczył do przesłuchania. Mogę przynieść ewentualnie do radia i możemy sobie posłuchać. Super, no to jest myśl. Na żywo. A gdzie zdobyłeś ten autograf? W Osieku. Przyjechał w 80, nie wiem, bodajże 7 czy 8 roku. Przyjechał na promocję kolejnej płyty. I podsunąłeś? I ja mu podsunąłem i powiedziałem, dla mnie ta jest najlepsza. A on tak na mnie spojrzał. A gdzie mam ci się podpisać? A ja mówię, tu. Nie chciał rozmawiać ze mną, bo uważał, że ta płyta, którą wówczas wydał, ona się nazywała Bolero, tak, ona się nazywała Bolero, czy jest jego najlepszą płytą. I znowu na tej płycie Bolero jest utwór znany w Polsce, nazywa się Ena. A to nie kojarzę. Tak, jest znowu to Jugopolis, tak, czy tam Jugoton, tak, gdzieś tam ten utwór się pojawia. Muszę sobie przypomnieć. No, będzie okazja, mam nadzieję, żeby to sobie poprzypominać. Ale jeszcze mamy dla Was niespodziankę, bo tak jak wspominałem, że właśnie Sinicza jest tłumaczem literatury polskiej na język chorwacki, tak. I chorwacki na polski. Tak. Znaczy chorwacki, serbski, czarnogórski, bośniacki. Tak, to jest w sumie jeden i ten sam język. I zobaczcie, kogo tłumaczy. Proszę bardzo. Tak, to jest mój debiut literacki. To jest tłumaczenie Andrzeja Stasiuka, Jadąc do Babadag. Miałem okazję tutaj tak pozyskać podpis samego Andrzeja z taką małą dedykacją. Książka wyszła w roku 2010. Czyli promujesz polską kulturę w Chorwacji. Promuję polską kulturę w Chorwacji. Tak, to nie jest... Jest zainteresowanie? Jest.
Jest. Tej książki już nie można kupić, tak? Ten Chorwacji? nakład się wyczerpał, tak. Nakład Czyli się wyczerpał. Chorwaci wolą jednak czytać polską literaturę Wolą. niż słuchać polskiej I muzyki chyba tak. obecnej. Chyba tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale to chyba dzięki Tobie. To nie tylko dzięki mnie, ja jestem jednym z kilku tłumaczy. Mhm. Są oczywiście, wiecie, tłumacze absolutnie pierwszej kategorii, tutaj moi koledzy Adrian. Oj, nie bądź taki skromny. Dobrze, nie będę, ale słuchaj, Mladen Martić, który tłumaczył Olgę Tokarczuk, Księgi Jakubowe, Adrian Cwitanowicz, Zagrzebia Panowie, tak, to są absolutnie totalnie pierwsza liga. To... No dobrze, ale pan Stasiuk wybrał No pan Ciebie. Stasiuk wybrał mnie. Tak. No, więc Ty też jesteś w tej lidze, no nie bądź taki skromny. Tak, jestem, tak. Ja jeszcze pokażę widzom, bo Tak, to jest też ciekawe. To jest najnowsze, tak. To jest najnowsze dzieło, Mhm. więc jeśli ktoś kocha literaturę i chciałby sprawdzić, Tak, mogę troszeczkę opowiedzieć. O, ponieważ właśnie, jest no to- to książka, która wyszła w styczniu 2025 roku, czyli niebawem, bo nagrywamy w lutym. Jest to pisarz chorwacki, nazywa się Slobodan Schneider. Książka się nazywa Czas Miedzi. No jest taka cegiełka spora, jak widać, tak. Praca nad tą książką trwała prawie 4 lata. To jest niewyobrażalne, że to może tyle trwać, ale to tyle trwało od pierwszego momentu, kiedy zapisałem pierwsze, początkowe zdanie, do momentu, kiedy dostałem tą cegiełkę do ręki. To 3 lata i kilka miesięcy to zajęło. To jest zawsze odwieczne pytanie, tłumaczenie, na czym to polega. No tak, tłumaczenie to jest, bierzesz zdanie i go tłumaczysz na drugi język. Ale to nie jest koniec, ponieważ zawsze jest potem czytanie, po czytaniu jest poprawki, po poprawka jest kolejne czytanie. czyli korekta, Tak korekty. jest, tak jest. I mogę Wam powiedzieć, że tutaj przy okazji tej książki miałem niezwykłą przyjemność pracować z panią Elżbietą Sokołowską, która tutaj włożyła ogrom pracy, żeby ta książka wyglądała może nie tyle, ale żeby to, co jest tu napisane, było tak, jak jest, żeby było jak najbliżej zbliżone do języka polskiego, żeby to dla polskiego czytelnika było wszystko czytelne, było jasne i wyraziste. Opowiem tylko tyle, że to jest książka o losach pewnego Niemca urodzonego w Chorwacji podczas lat, to są lata 20. XX wieku i jako młody chłopak 20-paroletni, a także pochodzenia jest Niemcem, został wcielony do Wehrmachtu i wysłany do Polski. No i tu są jego losy, co się dzieją w Polsce. On oczywiście jest żołnierzem niemieckim, ale dezerteruje. Ucieka ze szpitala, ponieważ był ranny, ucieka ze szpitala i próbuje dołączyć do Armii Krajowej. Ale mu się nie udaje. I jest kropce, ponieważ jest po pierwsze dezerterem, nie wiedzą, Polacy nie wiedzą, kim on jest, bo nazywa się tak, jak się nazywa, Schneider, czyli niemieckie nazwisko, ale mówi językiem bardzo zbliżonym do polskiego. Ba, nawet zna polskie słowa. Mało tego, ten język dziwny jest podobny do tego polskiego, oni się nawzajem rozumieją. I w końcu dołącza do wojska sowieckiego. Pracuje, przepraszam. W trakcie wojny wyswobadza Polskę z wojskiem sowieckim. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, skąd zdobywa rower i na tym rowerze przejeżdża 1000 kilometrów z Polski do Zagrzebia. Ucieka. No wraca do domu. I ta taka mniejsza część książki, mniej więcej od tego miejsca, tak, to jest jego życie toczone w Zagrzebiu. Takie bardzo ciekawe obrazy tej Chorwacji, tego Zagrzebiu, to właściwie to była Jugosławia wtedy, tak, po II wojnie światowej. Tej literatury jest mało, tego typu literatury Czyli jest polecasz mało. ją. Ja polecam oczywiście, jak inaczej bym mógł nie polecać, tak, skoro spędziłem tutaj nad tym prawie 4 lata, tak. Więc ja Was zachęcam do zakupu tej książki. Tak, warsztaty kultury w Lublinie, sprzedaż już jest możliwa, na stronie znajdziecie i z tego co wiem, w Empiku raczej chyba nie będzie, ale będzie w dobrych księgarniach. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Sinicza, dziękuję bardzo za Oczywiście, zaproszenie. dziękuję Trzymam bardzo. Cię za słowo, że pojawisz się na live, pojawisz się w radio. Obiecuję? No i oczywiście trzymam Cię za słowo, że klikniesz tą subskrypcję. No tak, no to już nie ma wyboru chyba, No co? teraz już nie masz wyboru, bo tak to ja wyemituję odcinek, a Ty to zadzwonisz tak. do mnie za miesiąc. Kiedy to będzie? No właśnie, dobra. A tak to będziesz wiedział, Tak to że już będę jest. wiedział. Dostaniesz powiadomienie. Tak jest, okej. A jeśli ktoś z Was też chciałby się
pojawić w moim odcinku jakimś najbliższym, pokazać swoją kolekcję płyt winylowych czy sprzętu audio, no to zapraszam do kontaktu. Widzimy, słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Cześć!